Witam Cię serdecznie na moim kanale, a jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to ja jestem Zuza Woźniak i jestem architektką. Od 3 lat prowadzę swoją pracownię projektowania wnętrz WOS Design, a w tej serii razem z moim mężem Rafałem pokażemy Wam najciekawsze i najbardziej nietypowe hotele, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zapraszam! Tym razem wybraliśmy się do Rumunii i odwiedziliśmy chyba najbardziej klimatyczny hotel w całym Bukareszcie. To miejsce, które powiązane jest z historią wielkiego luksusu i wielkich pieniędzy. Przepiękne marmury i historyczne wnętrza sprawiają, że na każdym kroku czujemy tu klimat starego europejskiego miasta. Kiedyś był to jeden z najważniejszych banków w historii Rumunii, a dzisiaj w jego skarbcu znajduje się klimatyczny bar. Hotel, który odwiedziliśmy tym razem, to De Marmaros Bukareszt. Hotel znajduje się praktycznie w samym centrum stolicy Rumunii. Kilka minut spacerem i już jesteś w najbardziej klimatycznej części Bukaresztu. Wokół pełno jest naprawdę pysznych restauracji i klimatycznych uliczek, a także miejsc, które za dnia wypełnione są turystami, a wieczorami zmieniają się w tętniące nocnym życiem ulice. Historia tego miejsca zaczęła się jeszcze na początku XX wieku, kiedy swoją siedzibę ustanowił tutaj właśnie Bank Marmaros, czyli pierwszy komercyjny bank w Rumunii. To właśnie tutaj trafiali najbogatsi ludzie z tamtych czasów, a w tych salach podejmowano ogromne decyzje finansowe. Budynek od samego początku miał budzić prestiż i pokazywać potęgę banku, dlatego jego wnętrza, jak i zewnętrzne zaprojektowano z ogromnym rozmachem. Budynek powstał na początku XX wieku według projektu Petra Antonescu w stylu neorumuńskim, czyli stylu, który łączy w sobie trochę wpływów gotyckich, trochę bizantyjskich, co może być dosyć skomplikowane, jak to pierwszy raz słyszycie. Natomiast widać to bardzo dobrze na elewacji budynku, gdzie mamy takie łuczki właśnie bizantyjskie, zakończone takim zwężeniem, czy też kolumny, to właśnie są takie elementy bardziej w tą stronę gotyku i to nam się tam wszystko miesza i jest to ten styl właśnie neorumuński. Hotel ma ponad 200 pokoi i został nagrodzony jednym kluczem Michelin, czyli o jeden mniej niż hotel Raffles europejski, który ocenialiśmy w poprzednim odcinku. Także jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia. Po wejściu do hotelu wita nas przepiękne lobby, naprawdę zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Mamy tutaj stylistykę Art Deco, czyli taki nurt stylistyczny, który był najbardziej popularny i w ogóle powstał w latach 20. XX wieku. Styl Art Deco cechuje się geometrycznymi formami i dekoracjami w różne rąby, trójkąty i inne figury. Mamy też tam to, czym on się głównie charakteryzuje, to są materiały, z których zostały wykonywane te dekoracje, czyli na przykład naturalny kamień, marmur właśnie w przeróżnych kolorach. Oprócz tego, to co było jeszcze bardzo ważne w Art Deco, to jest właśnie łączenie tej dekoracji i tych materiałów z funkcjonalnością, czyli to nie było tylko piękne, żeby być piękne, tylko też te elementy, które powinny być funkcjonalne, były w ten sposób dekorowane, czyli na przykład, nie wiem, zawiasy, klamki, weszli z tymi zdobieniami właśnie też w te elementy takie wcześniej stricte funkcjonalne. Również w tym przedsionku znajduje się wejście do skarbca, w którym znajduje się bar, ale tam zajrzymy później. Po wejściu na schody wita nas recepcja. To, co przyciągnęło moją uwagę w tej strefie z recepcją, to są różne takie ciekawe smaczki i detale, czyli na przykład wiszący na środku zegar z mosiądzu, wydaje mi się. Natomiast na samej ladzie recepcyjnej była taka bardzo fajna waga, która od razu budzi skojarzenia z bankiem i ważeniem złotych monet. Po zameldowaniu udaliśmy się do naszego pokoju typu Gold.
Zapraszam do naszego pokoju. Pokój, który był nie lada zaskoczeniem, bo tutaj na zdjęciu przy rezerwacji pokoju widzieliśmy tylko jedną ścianę z łóżkiem, która wydawała się naprawdę ciekawie zaaranżowana i rzeczywiście tak było. Natomiast cała reszta pokoju, no jest to taki modern classic, nie? Że mamy na przykład sztukaterię tutaj, albo tą pod sufitem listwę też sztukateryjną, tutaj te takie kasetony sztukaterii, co jest takim klasycznym motywem, ale za to bardziej nowoczesny, właśnie nowocześnie potraktowany ten obraz, czy te kinkiety są bardzo nowoczesne. Ale gdzieś tak nie ma tego polotu aż tyle, no bo pozostałe ściany są po prostu białe i się nic na nich nie dzieje. I też nie przepadam za tym kolorem podłogi. Wygląda, jakby ktoś ją taką drewnianą podłogę pomalował szarą farbą. To nie wygląda do końca dobrze. Na wejściu znajduje się szafa we wnęce, ale nie jest to szafa wnękowa, tylko po prostu zwykła szafa postawiona tam nie na wymiar. Także wokół są luki. Szafa dosyć mała, bo jest tylko tyle. Są szlafroczki, kapciuszki. Jest deska do prasowania, to na duży plus. I jest ten taki stojak na walizkę. Także spoko, ale też tak jakościowo powiem, że ten pokój odstaje od tego, co na dole. Aranżacja pokoju? Nie. Ilość gwiazdek 2 na 10. Naprawdę tylko ta ściana z łóżkiem tutaj dodaje czegoś ciekawego. Natomiast cała reszta pokoju zrobiona naprawdę low effort. Tutaj mieliśmy też biurko zrobione z laminatu, które już było trochę podniszczone, mimo że hotel ma 4 lata. Co prawda nie jest jakiś super funkcjonalne, bo nie ma żadnej szufladki, ale jest. Jest też dosyć płytkie, jak na to, co mogłoby się tu zmieścić. I na dodatek nie do końca szanuję wybór materiałowy, bo jest z laminatu. Fotel wygodny. W bardzo królewskim kolorze. Jest woda i mamy tu zasłonę i okno i niestety dosyć średni widok, odstający od hotelu. Sprawdzę łóżko, to jest ważna rzecz. Dobre. No jest tu mini kącik kuchenno-kawiarniany, nazwijmy go. I podobno jest lodóweczka, ale pusta. Bo... Oj. A to nie szanuję tego, że to się otwiera w drugą stronę. Mogli to skoordynować, żeby się te drzwi w tą samą stronę otwierały. Z sejfem się otwierają w tą samą stronę. Aranżacja całego pokoju, powiedziałabym, że się zawiodłam. Naprawdę się zawiodłam. Jedyne co to poprawna była łazienka. W łazience jest poprawnie. Jest bez jakiegoś tak bardzo pomysłu, ale też nie jest brzydko, jest spoko. Bo tutaj no, nie ma się do czego przyczepić, było wszystko w porządku i jakieś może drobne detale, które mogłyby być lepiej zrobione. Jedyne co, że mi się gryzą trochę płytki z podłogi z płytkami z ściany. Nie do końca to jest inny odcień szarości, ale ujdzie. Tu mamy fajnie zrobione, chociaż nie do końca dobrze. Jak łączymy dwie płyty, to one normalnie mają tyle grubości. To co tu widać dalej, nie? To tam jest 12 mm. No jak chcemy je tu tak ładnie połączyć, żeby nie było widać tej grubości, to obydwie płyty na końcu się szlifuje pod kątem 45 stopni i się ze sobą styka. No ale widać, że tutaj tak nie do końca to poszło i są takie dziury w tej fudze. Ale sama umywalka spoko, jest dużo blatu na odstawienie rzeczy, także to szanuję. Mnie tu mierzi, że ta fuga nie jest na środku. Jakbym ja to rysowała,
to ta fuga by była tu na środku baterii, umywalki i lustra. Mamy prysznic z odpływem liniowym. O, ale to jest fajny motyw, że mamy tutaj uruchamianie wody i termostat, czyli możemy sobie ustawić, włączyć wodę, nie wchodząc pod prysznic jeszcze i żeby się rozgrzała, nie? Bo gdyby to było tutaj, no to od razu jest to ryzyko, że nas zaleje. To jest ważny disclaimer, że oceniam to w skali hoteli 5-gwiazdkowych, bo żeby nie było ogólnie jako pomieszczenie, no to spoko, tylko po prostu tutaj jednak mamy jakiś standard, który powinien być zachowany i powinien ten pokój tworzyć spójną historię z resztą hotelu, a tutaj dostaliśmy niesamowite wnętrze na samo wejście, materiały, detale i klimat, a pokój niestety tego nie udźwignął i nie kontynuował. Nie wiem, co na to mój partner podróży. Moje zdanie jest takie, że jest nudno. Ta jedna ściana została jakoś zagospodarowana tylko, tak? I to wygląda tak, że to jest to zdjęcie, które ci pokazują pokoju. O, popatrz, ładny pokój, nie? No i tak, no i tyle. Mówiąc szczerze, ta druga to, nie wiem, jakąś tapetę mogli, cokolwiek, nie? Zero jakiegoś... Tak, brudna jest ściana, tu jest jakiś tu coś ucięli, tu coś zrobili, tu nie ma żadnego w ogóle dbałości o szczegóły, nie ma właśnie, nie? To, że to jest udawany kamień, to jest wstyd. To jest wstyd, to jest dosyć już mocno przetarte, mówiąc szczerze. Ale ten hotel jest nowy, on w 21 był otwarty, tak nam pani powiedziała na recepcji. Dlaczego tak mocno oceniamy? Bo to jest hotel, który ma gwiazdkę Michelin. No i mówiąc szczerze, to wygląda jak zwykły hotel Hilton 4 czy 5-gwiazdkowy tutaj. Jakby to nie jest zły hotel. To jest jeszcze gorzej, to jest 3-gwiazdkowy hotel. I to nie jest, że 3-gwiazdkowy hotel jest zły, tylko że to wtedy powinno kosztować jak 3-gwiazdkowy hotel, a nie jak 4 czy 5, tak? Więc ja jestem osobiście zawiedziony. Po obejrzeniu naszego pokoju udaliśmy się na parter z powrotem, by zobaczyć hotelową restaurację, która znajduje się tuż za lobby, za takim pokaźnym przeszkleniem. No i tu od razu po wejściu ogromne wrażenie robi sufit, przeszklenie, które znajduje się na wysokości tak 2 kondygnacji wyżej. Jest pełny detalu, jest też w tym stylu art deco, jest bardzo ładnie podświetlony, także to był taki super smaczek. Wokół tej przestrzeni znajdują się też takie bardzo ładne kolumny, które też są rozrzeźbione, natomiast cała ta przestrzeń i to, w jaki sposób została uformowana, sprawia, że niestety, ale była tam naprawdę słaba akustyka, o czym też tutaj nagraliśmy kawałek wideo na miejscu. Jesteśmy w przestrzeni lobby, takiej z siedzonkami, kawiarnią, barem i tak dalej. I nasza pierwsza obserwacja jest taka, ładnie, że jest bardzo ładnie. To masz rację, to była pierwsza obserwacja, że jest bardzo ładnie. Ale druga obserwacja, jak już usiedliśmy, jest taka, że jest beznadziejna akustyka i jest bardzo echo. Może jesteśmy w najgorszym miejscu, bo siedzimy dokładnie na środku. Tak, no bo ale to Rafał, to nie bez powodu zostały zajęte wszystkie stoliki pod ścianami. Tak. Oj. Pod ścianami, a w środek jest wolny, bo po prostu tu się nieprzyjemnie siedzi. Chociaż podejrzewam, że tam przy boku wcale nie jest o wiele lepiej, ale tutaj, gdzie my teraz siedzimy, to po prostu nawet nie jest przyjemnie siedzieć. I mimo, że nie było tam dużo ludzi, to mieliśmy uczucie, jakbyśmy siedzieli w klubie. Cała restauracja i ta przestrzeń jest bardzo ładnie zaaranżowana, udekorowana jest też różnymi elementami połączonymi z historią hotelu. Natomiast takim detalem, który się przewija i w tej restauracji, i na korytarzach hotelu, i w samych pokojach, są obrazy, które wydaje mi się, że są tylko stylizowane na takie obrazy klasyczne, natomiast ktoś w nie zaingerował w taki sposób, że na przykład zostało zamalowane pół twarzy albo pasek na oczy dodany dla postaci. Także to jest taki w sumie dziwny dodatek, ale dosyć intrygujący i sprawia, że to tutaj wyglądało dosyć ciekawie. Jest to takie trochę eklektyczne.
Tradycyjnie na poziomie -1 znajdowała się siłownia i część spa. Siłownia, tutaj właśnie to jest ten La Rafała Konik, była, powiedziałabym, poprawna, ale niezbyt piękna, w sensie wizualnie wyglądała jak z lat 90., powiedziałabym. Dużo bieżni. Nawet coś się da zrobić. Nawet duże handle. Są wszystkie kable. A tam są nawet na nogi maszyny. Idealny strój do ćwiczeń. Jeżeli chodzi o strefę spa, to tutaj był oczywiście pakiet zabiegów dostępny na miejscu, natomiast tym razem nie skorzystaliśmy, ale za to skorzystałam z basenu hotelowego, który co prawda nie jest bardzo duży, ale przylegają do niego również sauny, a w samym basenie jest hydromasaż. Dalej zwiedzaliśmy sobie resztę hotelu i tutaj z lobby zauważyliśmy, że na górę prowadzi, oprócz wind, z których wcześniej korzystaliśmy, prowadzi też piękna klatka schodowa, cała wyłożona drobną kamienną mozaiką, która od razu przyciągnęła mój wzrok. Po wejściu na schody naszym oczom ukazało się takie bardzo duże malowidło na pół ściany. Tutaj jakieś dzieła, freski malowane na klatce. Wygląda trochę jak Chełmoński. Co nie? Jak nasz chełmoński. Znaczy gorzej, ale jest vibe chełmońskiego. Prawdopodobnie było to odtworzenie jakiegoś historycznego obrazu, który się znajdował tam po tych czasach, kiedy hotel był własnością państwa. Natomiast po wejściu na górę zobaczyliśmy jeszcze część korytarzy, które wyglądały zupełnie inaczej niż te przed naszym pokojem, który był zupełnie współczesny i po prostu jasne ściany, wykładzina i ciemne drzwi. Tam mieliśmy korytarz, który był w stylu właśnie takim bardzo mocno art deco. Patrz, jakie piękne te malowanie na ścianie. Cudne. No ale to jest bardzo takie art deco. Tam wtedy był też taki ruch crafts i coś. No i generalnie właśnie dużo takich rzeczy robionych ręcznie. Piękne te drewniane tutaj elementy i te detale. I co więcej, z tego wyższego piętra był podgląd na tą salę restauracyjną z góry przez duże przeszklenia, co też robiło bardzo fajne wrażenie. O, tu widać dobrze, my tu siedzieliśmy na środku i było taki pogłos, a tam po bokach możliwe, że było lepiej i właśnie wszyscy siedzą po bokach. A, no i tu już wchodzimy w część nowoczesną. Nudną. Z tych korytarzy, które były właśnie takie drewniane, obłożone drewnem, rozrzeźbione, prowadziły one do strefy konferencyjnej. Tam nawet nam się udało wejść do jednej z salek, zobaczyć jak wygląda. Niektóre były bardziej stylizowane na taką epokę starszą, a część była po prostu taka bardzo współczesna. Tutaj był kiedyś bank i to było wejście do tego banku. Więc to jakby w sumie tak architektura tego nadal to przypomina. W hotelu by tak pewnie nie było do końca, jak tutaj to wygląda, ale jest mega ładnie. Najbardziej mnie zachwycają posadzki, jak zwykle. Marmurowe, różne wzory poukładane. A tam się idzie do tego baru. To zaraz tam pójdziemy też. Z lobby do baru prowadzą najpierw takie mosiężne, rzeźbione drzwi. Ściana. Natomiast po paru stopniach musimy zejść. Ściany nie tak bardzo, ale idziemy do baru, który znajduje się w oryginalnym skarbcu tego banku, który tu był od 1920 i jakby kształt pomieszczeń jest zupełnie zachowany, gdzie zobaczymy
wielkie takie pancerne wrota do skarbca z takim prawdziwym kołem do obracania, zamykania. To jest mega super. Widać cały mechanizm. This is so cool. Natomiast samo wnętrze robi niesamowite wrażenie. Mamy mnóstwo tych takich skrytek oryginalnych, jeszcze wiszą w tych drzwiczkach klucze. Jest trochę mniejszy niż sobie wyobrażałam, ale super motyw. Wnętrze jest dosyć małe i stolików nie ma dużo, ale jest naprawdę niesamowita atmosfera. Czuliśmy się, jakbyśmy byli na planie filmowym, szczególnie z tym barem na środku, gdzie mogliśmy cały czas obserwować, jak robione są kolejne drinki. Drinki były bardzo smaczne, ale ceny za nie były dość absurdalne, bo cena za jednego drinka zaczynała się od 70 lejów. Podsumowując, hotel Marmoroż zrobił na nas naprawdę duże wrażenie, jeżeli chodzi o jego wnętrza, te szczególnie na parterze, całe lobby, restauracja, te detale art deco i aranżacja wnętrz, naprawdę niesamowita sprawa i polecam to zobaczyć na własne oczy. Bardzo dobre wrażenie też zrobił na nas właśnie bar, który jest naprawdę wyjątkowy i nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Natomiast tak po zastanowieniu to polecamy ten hotel, żeby go właśnie odwiedzić, te części wspólne, ale niekoniecznie w nim nocować, bo sam pokój naprawdę nas zawiódł i nie było w nim niczego takiego szczególnego, co by nas zachwyciło, niczym się nie wyróżnił. Także jeżeli kiedyś będziesz w Bukareszcie, to koniecznie odwiedź hotel Marmoroż, a szczególnie jego bar. Natomiast niekoniecznie musisz tam nocować, bo myślę, że pod tym względem możemy znaleźć coś może ciekawszego w Bukareszcie, ale tutaj te wnętrza i przestrzenie wspólne na pewno warte są odwiedzenia. To już wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się spodobał, daj lajka, a jeżeli masz sugestie, gdzie powinniśmy się wybrać następnym razem, zostaw to w komentarzu. Cześć!